Hej, witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Dzisiaj spotykamy się w moim mieszkaniu po to, żeby porozmawiać. Dzisiaj weźcie sobie coś pysznego do picia. Ja mam wodę, jakby mi zasło w gardle, a porozmawiamy dzisiaj, jak pewnie już zauważyliście po tytule, o tym, jak podróżować, jak przygotować się do podróży w Korei. Jest to pierwszy film z takiego cyklu, który na pewno będzie częściej u mnie na kanale się pokazywać. Chciałabym dla Was zrobić takie mini kompendium wiedzy na temat podróży po Korei. Myślę, że może to się części Was spodobać, jeżeli nie, to oczywiście zapraszam Was do moich daily vlogów, weekly vlogów. Nie ma sprawy, ja rozumiem, że nie każdego ten temat musi interesować, ale chciałabym właśnie taki content tutaj zawrzeć, dlatego że lubię podróżować i chciałabym pokazać Wam Koreę trochę z innej strony, może taką też zwykłą Koreę właśnie, jeżeli chodzi o zwiedzanie. Dobrze. Jak na razie, jak widzicie, skupiam się bardzo mocno na Busan, ale chcę właśnie pokazać Busan, ale także widzieliście już na moim kanale sporo filmów z innych zakątków Korei. Mam nadzieję, że tego będzie jeszcze więcej u mnie na kanale, więc zapraszam, nie ma co przedłużać. Jak podróżować po Korei, jak przygotować się do podróży do Korei. Dobra, pierwsze pytanie, które może nam się nasunąć. Jakie dokumenty trzeba przygotować podróżując do Korei? Oczywiście pierwszym podstawowym, który się nasuwa, to jest paszport. Do niedawna potrzebowaliśmy elektronicznego potwierdzenia naszej podróży, czyli kety, ale do 31 grudnia 2024 Polacy są z niej zwolnieni. Co będzie później? Jeszcze nie wiadomo, ale jak tylko dostanę informację, oczywiście Was o tym poinformuję. Ruch bezwizowy trwa 90 dni. Jeśli przekroczymy tą datę, powinniśmy opuścić Koreę lub starać się o wizę długoterminową. W tym miejscu oczywiście nie będę Wam mówiła na temat wizy długoterminowej, więc przejdźmy do kolejnego pytania. Czy potrzebujemy ubezpieczenie zdrowotne? Jeżeli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, to oczywiście wszystko zależy od nas, ale takie ubezpieczenie jest zalecane, a ważne telefony to pogotowie, czyli 119, 112 to policja, a informacja turystyczna to 1330. Zapiszcie sobie, żebyście zawsze mieli przy sobie takie numery telefonu. Jeżeli chodzi o lekarstwa, Korea pozwala na to, aby przyjechać z 3-miesięcznym zapasem lekarstw. Oczywiście powinniście posiadać receptę lub list od lekarza w języku angielskim oraz opakowania powinny być zamknięte. Jeżeli potrzebujecie spisu zakazanych lekarstw, wszystkie informacje i linki otrzymacie w komentarzu przypiętym do tego filmu. Idąc z tym tematem, produkty zakazane, których nie możecie wwieźć do Korei, to oczywiście produkty mięsne i pochodzenia mięsnego, czyli na przykład kabanosy nie powinny znaleźć się w naszej walizce, a alkohol, który możemy wwieźć do Korei, to oczywiście 2 litry nie przekraczające kwoty $400. Do tego także zaliczamy owoce i nabiał. W internecie możecie przeczytać informacje osób, które wwiozły, ale pamiętajcie, że to wszystko już zależy od Was i od Waszego szczęścia, więc ja na przykład nie polecam. A teraz porozmawiajmy o pieniądzach. Ile możemy wwieźć do Korei i czy warto wymieniać wcześniej pieniądze na łony w Polsce. Do Korei niezadeklarowanej sumy, nieopodatkowanej możemy $10 000 wwieźć. Po przekroczeniu musimy opodatkować. Jeżeli chodzi o wymianę gotówki, moim zdaniem lepiej pieniądze wymienić na dolary albo euro, w zależności od kursu, który bardziej by nam się opłacał, i wymienić małą gotówkę na lotnisku. Żeby przetransportować się z lotniska do Seulu,
trzeba mieć gotówkę na przykład na T-Money Card, bo kartą za nią nie zapłacimy. T-Money to oczywiście karta transportowa w Korei. O samym transporcie jeszcze nagram osobny film, więc na to poczekajcie jeszcze troszkę. A później po prostu wymienić gdzieś na przykład w kantorach już w samym Seulu. Z tego co słyszałam i polecały osoby, to na przykład na Myeodong. Jeżeli chodzi o wymianę wonów w Polsce, to raczej nie polecam, ponieważ przelicznik może być drogi, dlatego że takich miejsc w Polsce nadal jest malutko. No to może przejdźmy teraz do płatności. Częstą formą płatności w Korei polecaną przez turystów jest oczywiście Revolut. Ja na przykład tej formy nigdy nie testowałam, więc ciężko mi powiedzieć na moim doświadczeniu, ale na przykład moja koleżanka z niego korzystała i była całkiem zadowolona, raczej żadnych problemów nie miała. Nawet zrobiła przelewy na konto mojego męża i od razu mój mąż taki przelew dostał. Więc Revolut, karta Revolutu pracuje tutaj bardzo dobrze. Było trochę informacji oczywiście, że odrzuciła i właśnie w takich przypadkach warto mieć troszkę gotówki. Także jeżeli lubimy pójść sobie na street food, do marketów, tam niestety w większości punktów nie możemy zapłacić kartą. W Korei funkcjonuje Samsung Pay oraz Apple Pay. Jeżeli chodzi o Samsung Pay, ja płacę, ale mam podpiętą koreańską kartę i spisuje mi się bardzo dobrze. Ja nawet z tego korzystam, kiedy używam karty transportowej. Nie mam T-Money, a właśnie mam wszystko podpięte pod Samsung Pay. I także jest oczywiście Apple Pay, ale niestety nie jest za bardzo polecaną formą płatności właśnie dlatego, że jest to w miarę nowa forma i niestety wiele punktów nie ma możliwości płacenia Apple Pay. Słyszałam, że jest to spowodowane właśnie przestarzałymi terminalami, co jest troszkę prawdą, a Apple Pay niestety nie jest do nich przystosowany, albo to terminale nie są przystosowane do Apple Pay. Dlatego najlepiej mieć inną kartę fizyczną, albo oczywiście gotówkę. Teraz przejdźmy do internetu i mobilności. Jeżeli chodzi o karty, to bardzo polecaną formą jest Chingu Mobile. Oczywiście jest pełno różnych innych opcji, ale z tego co słyszałam, wychodzi ona najtaniej. Jest to obarczone jednym minusem, że jeżeli byśmy chcieli podróżować poza Koreę i wrócić ponownie, niestety karta jest bezpowrotnie dezaktywowana po przekroczeniu granicy Korei. Drugą formą internetu, już bez numeru, jest tak zwane jajko. Jajko to jest internet bezprzewodowy, który nosimy razem ze sobą i podpinamy się na zasadzie Wi-Fi. Jest to na pewno ciekawa forma i jeżeli nie potrzebujemy samej karty fizycznej, to myślę, że właśnie takie jajko bardzo dobrze by się sprawdziło. Obydwie te formy są dostępne od razu na lotnisku, więc warto się zaopatrzyć. Z tego co wiem, Chingu Mobile nawet można zarezerwować sobie będąc już w Polsce, a w Korei tylko odebrać na ich stanowisku. Gdzie znajdują się takie stanowiska na lotnisku? Na spokojnie, jak będę leciała do Polski, to zrobimy sobie tour po lotnisku i wszystko Wam pokażę mniej więcej, jak to wygląda. A jak poruszać się po Korei, czyli aplikacje do nawigacji, najczęściej polecanymi oczywiście są te koreańskie, bo niestety Google Maps często zawodzi. Mamy w Korei dwie najbardziej popularne, czyli Naver Maps oraz Kakao Maps. Jeżeli chodzi o to, która lepsza, ja na przykład używam Naver Maps, ale Kakao Maps także ma swoich fanów. Jeżeli nie znacie koreańskiego, a niestety przy tych aplikacjach angielski interfejs, z tego co słyszałam, zawodzi, to bardziej polecam Google Maps mieć
pogotowiu, jeżeli chcielibyśmy jakąś nazwę wyszukać po angielsku. Na Google Maps zawsze też jest koreańska nazwa, przekopiować do Never, zaznaczyć i wtedy na spokojnie się poruszać. Jest to troszkę utrudnienie, ale myślę, że lepiej tak niż tylko działać na jednej mapie, na przykład Google Maps, który nie zawsze właśnie w trakcie pieszych wycieczek może się sprawdzać. Jak już jesteśmy w temacie przemieszczania się po Korei, porozmawiajmy teraz o pociągach i samolotach. Jest to troszkę ważny topik, dlatego że tak jak zakup biletu na samoloty w Korei, na koreańskie linie nie powinny nam sprawić większych problemów, to niestety zakup biletów na pociągi może już trochę nam sprawić problemów. Więc warto dużo wcześniej pomyśleć o tym i wybrać się na przykład na stacje pociągów, dlatego że obcokrajowcy nie mają możliwości zakupienia biletów przez internet. Oczywiście są opcje przez pośredników, ale niestety one bywają bardzo drogie i te ceny naprawdę są zawyżone, więc polecam po prostu na początku naszej podróży, jeżeli chcemy się przemieścić na przykład do Busanu, do mojego ukochanego miasta, to polecam właśnie kupić sobie bilety zawczasu. Może być to trochę utrudnione, jeżeli będziemy chcieli z dnia na dzień kupić, dlatego że jest to bardzo oblegana linia, więc warto właśnie zakupić troszeczkę wcześniej. Jeżeli chodzi o samoloty, to tak jak mówię, nie mamy problemu, ale właśnie pamiętajcie, jeżeli lecicie na Jeju, wasza karta Chingu Mobile będzie na spokojnie działała, to niestety lecąc do Japonii i wracając, ona zostanie dezaktywowana. Jeżeli planujemy wynająć samochód w Korei, na przykład w Jeju, gdzie jest to bardziej polecane jako środek komunikacji, to pamiętajcie o tym, aby wziąć ze sobą międzynarodowe prawo jazdy. Na wyrobienie międzynarodowego prawa jazdy w Polsce czekamy około 2 tygodni, więc na spokojnie, ale nie róbcie to na sam koniec. O tym, jak jeździć po Korei, jeszcze zrobię osobny filmik, bo jest to naprawdę ciekawy temat. Choć taka ciekawostka, na pewno nie musicie się martwić, tak jak w Japonii, tutaj ruch jest prawostronny. I przed przejściem do kolejnego tematu, kiedy warto odwiedzić Koreę, porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Korea jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc na świecie, ale pamiętajcie, nie jest wolna od przestępstw. Dlatego, jeżeli zostaniecie nagabywani przez jakichś ludzi, to nigdy, przenigdy nie idźcie razem z nimi. Bardzo często te osoby to członkowie sekt nagabujący do kościołów. Dlatego przenigdy nie idźcie razem z nimi, nawet jeżeli chcą was zaprosić na jakieś eventy, ciekawe ceremonie, to najczęściej kończy się tym, że chcą zapisać was do swojego kościoła. I jeżeli zostajemy w temacie kościołów, to większość kościołów w Korei nie jest kościołami katolickimi i krzyże nie oznaczają, że to są kościoły, więc uważajcie także, bo możecie wtrafić do jakichś sekt koreańskich, które oczywiście mają krzyż, ale nie są kościołem takim, którego znamy z Polski. Przed podróżą, jeżeli jesteście wierzący i chcielibyście odwiedzić jakiś z kościołów katolickich, warto wcześniej zainteresować się tym tematem i na grupach, na przykład na Facebooku, dowiedzieć się, jakie autoryzowane kościoły katolickie można znaleźć w Korei. Teraz może zaczniemy najciekawszy temat, czyli kiedy najlepiej wybrać się w podróż do Korei. To może na początek zaczniemy od wiosny. Temperatury mogą sięgać od 10 do 25 stopni, oczywiście w zależności w jakim okresie jesteśmy. Teraz właśnie temperatury są około 10-16 stopni.
Później, im bliżej lata, 25 stopni. Ale nie tylko temperatury powodują to, że wiosna należy do najlepszych momentów do odwiedzenia Korei, ale oczywiście wiśnie i inne kwiaty, które zakwitają w tym okresie, powodują, że Korea staje się bajecznym miejscem, gdzie możemy porobić foty oraz pooglądać piękne kwiaty. Wiosna także niesie pewne minusy, które mogą utrudnić nam zwiedzanie. Jednym z tych minusów to yellow dust. Yellow dust to są drobinki zanieczyszczeń w powietrzu przybywające do Korei z Chin, zanieczyszczając powietrze do tego stopnia, że dostajemy alerty od rządu, żeby na przykład nie opuszczać mieszkań, jeżeli nie potrzebujemy. I warto wtedy też zakładać maseczki, aby nie dostawało się zanieczyszczenie do naszego układu oddechowego. Dlatego też, jeżeli planujecie przyjechać wiosną do Korei, zainstalujcie sobie specjalne aplikacje do sprawdzania zanieczyszczeń. Wiem, że w Polsce nadal nie jest to takie bardzo popularne, ale tu w Korei te zanieczyszczenia w trakcie yellow dust są bardzo intensywne, silne i mogą powodować Wam podrażnienia układu oddechowego. I po wiośnie nadchodzi lato. Lato niestety jest jednym z najmniej polecanych okresów na zwiedzanie Korei. Jest to oczywiście spowodowane wysokimi temperaturami, które potrafią sięgać od 25 do 40-45 stopni w zależności w jakim regionie Korei jesteśmy. Dlatego też tego nazywane jest The Africa w Korei właśnie z powodu bardzo wysokich temperatur. I nie tylko wysokie temperatury, ale także duża wilgotność sięgająca 80, czasami nawet 90%. W lipcu także możemy się spodziewać pory deszczowej, gdzie intensywne deszcze mogą nawet nawiedzać od tygodnia do 2, czasami nawet do 3 tygodni, więc potrafi to być bardzo ciężki okres. Nie są to malutkie deszcze, a bardziej ulewy. Pomieszczenia w Korei zamknięte jak kawiarnie, centra handlowe są intensywnie klimatyzowane i różnica temperatur pomiędzy zewnętrznym a wewnętrznymi pomieszczeniami może być bardzo wysoka i żebyście nie złapali jakiegoś przeziębienia. Jeżeli zdecydujecie się już przylecieć w tym okresie, to polecam oczywiście wysokie filtry przeciwsłoneczne, płaszcze przeciwdeszczowe oraz lekki sweterek albo jakąś kurtkę. I teraz przejdźmy do jesieni, chyba najpiękniejszego okresu do odwiedzenia Korei. Brak zanieczyszczeń, temperatury w okolicach 15-20 stopni, do tego drzewa zmieniające liście oraz liczne festiwale, które odbywają się właśnie w tym okresie, powodują to, że jesień jest naprawdę magicznym czasem na odwiedzenie Korei. Jedynym małym minusem, który myślę, jeżeli dobrze zorganizujemy, nie może być nie takim dużym, jest to okres świąteczny, czyli jednego z największych świąt w Korei, czyli Chuseok. Jest to takie święto, możemy powiedzieć, dziękczynienia, gdzie Koreańczycy przemieszczają się z dużych miast do tych mniejszych, odwiedzając swoją rodzinę. W tym okresie właśnie warto zwiedzać Seul, który staje się opustoszałym miastem. Zwiedzanie staje się dużo przyjemniejsze, ponieważ nie musimy stać w kilometrowych kolejkach, a na później zostawić zwiedzanie innych części kraju, kiedy Koreańczycy już wrócą do swojego normalnego trybu pracy. Wtedy na spokojnie można kupić bilety na pociąg. I na sam koniec została nam zima, która jest tak jak lato trudnym okresem na zwiedzanie. Jest możliwy, jeżeli lubimy niskie temperatury, które potrafią sięgać
od 10 do minus 15, nawet czasami 20 stopni. I do tego dochodzi suche powietrze, które powoduje, że zima nie jest najlepszym okresem na zwiedzanie. Choć festiwale latarni mogą zachwycić niejedną osobę i lubimy powiew chłodku, to myślę, że ten okres może nie być taki ciężki jak na przykład lato, ale personalnie, jeżeli chcecie moją opinię, to ja raczej jako pierwszą podróż do Korei zimą raczej nie polecam. I na tym chciałabym zakończyć ten pierwszy filmik z tej serii. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam Was do komentowania. Ja postaram się w najbliższych filmach na wszystkie komentarze odpowiedzieć oraz wszystkie informacje zawarte w tym filmie podepnę w komentarzu, więc zapraszam, jeżeli jesteście zainteresowani. Oczywiście na zakończenie nie byłabym sobą, jeżeli bym nie poprosiła o polajkowanie filmu, subskrypcję kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Bye!